Hej, tu Sysia, witajcie na kanale Art My Lips Art. Dzisiaj zapraszam Was na taką zabawę makijażową, takie wyzwanie makijażowe, gdzie będę losowała sobie kolory do makijażu przy użyciu tej książeczki. I ta książeczka to jest Dictionary of Color Combinations. Książeczka, która zawiera w sobie różne, niespotykane, nietypowe połączenia kolorów. I pomyślałam, abyśmy wylosowali sobie tak na chybił trafił takie na przykład połączenie i na jego podstawie zrobimy sobie dzisiaj makijaż, może stylizację. I tutaj mamy połączenia 2 kolorów, 3 kolorów i 4 kolorów. Także słuchajcie, jeżeli macie ochotę sprawdzić, co udało mi się wykombinować, to zapraszam Was serdecznie do oglądania. Jestem póki co w takiej, wiecie, neutralnej stylizacji. Za mną jakieś światełka, ale nie wiadomo, czy to się nie zmieni, bo zobaczymy, co sobie wylosujemy. Więc ja bym chciała ogólnie wylosować jakąś czwóreczkę, czyli te takie, wiecie, 4 kolory, żebym mogła też, wiecie, zastosować i na ustach, i na policzkach, na oku, może w stylizacji, więc tak sobie tylko zaznaczę, dokąd są te potrójne. Dobra, tutaj już mamy poczwórne połączenia, więc uwaga, losuję. Co mi z tego wyjdzie? Niech będzie coś fajnego. I ta strona. Tutaj mamy, zobaczcie, taki groszkowy zielony, jasny taki wiosenny turkusik, pomarańczkę, ale taką troszkę ciemniejszą, bardziej jesienną i błękit. To od razu, fajnie, takie połączenie trochę kolorów letnich i jesiennych, tak bym powiedziała. Ciekawe połączenie, ciekawe. Mamy tutaj Pyrite Yellow, Peach Red, Sea Green i Nile Blue. Myślę, że pójdę sobie w ten kolor na ustach, ewentualnie na policzkach i może założę tą moją pomarańczową koszulę. A oczy zrobimy sobie właśnie w takich zielono-turkuso-niebieskościach i jakoś to będzie. Zmieniłam kolorki za mną i ubrałam tą moją ukochaną koszulę z lumpa. I to zaczniemy sobie w ogóle od wyrównania koloru cery. Tutaj myślę, że nic się nie zmieni w kwestii tych kolorów. Użyję sobie podkładu Wedel i Stars i Wedel. Rozprowadzam sobie trochę palcem i będę to doklepywać jeszcze gąbeczką. Ta książeczka w ogóle jest japońskiej autorki i ona jest po japońsku i po angielsku, czyli są, wiecie, tam hiraganą czy katakaną, nie rozróżniam za bardzo tych znaczków napisane, ale są też tłumaczenia jakby na angielski, jakie to są na przykład kolory. I z tego, co kojarzę, to są to połączenia do kimon, ale ta książeczka cudownie sprawdza się wszelkiego rodzaju artystom, czyli malarzom, rysownikom, grafikom komputerowym, projektantom wnętrz, wizerzystom, wszystkim, którzy potrzebują, wiecie, jakiejś inspiracji w kolorach. Ja już się czaiłam na tą książeczkę od dawna. Chciałam sobie w ubiegłym roku na urodziny kupić. Nie w ubiegłym roku, no bo teraz mamy 2025, to w 2023 w listopadzie już chciałam sobie ją kupić, ale był trochę problem z jej dostępnością. Jak była dostępna, to w jakiejś kosmicznej cenie, bo oczywiście mi w okolicach urodzin już muszą podnosić ceny wszystkiego, bo przecież na święta ludzie kupują wszystko, więc muszą podnosić ceny i również podnosili tej książeczki. Ale w końcu jestem jej szczęśliwym właścicielem. Myślę, że jak komuś brakuje pomysłu, to taka książeczka do wylosowania pomysłu się bardzo przydaje. Dobra, mamy taką totalną bazę. Biorę sobie konturowanie. Tak trochę z automatu lecę, że wiecie, podkład, jakieś konturowanie, puder i tak dalej, bo jeszcze nie wiem do końca, co będę chciała zrobić na oczach. Mam po prostu w międzyczasie czas na przemyślenie tego, co bym chciała zrobić. Myślę sobie, tak jak mówiłam chyba już, że myślę o takich rudych ustach, żeby zrobić sobie je w takim kolorze, a właśnie na oczach pójść w te zielenie i turkusy. Może wtedy jeszcze jakiś taki akcencik delikatny sobie zrobić
pomarańczy gdzieś tam na tym oku, ale to może w jakieś detale pójdziemy czy coś. I na razie to wszystko z takiej mojej totalnej bazy. Teraz będę już sobie szła, wiecie, w jakieś eksperymenty, więc nie chcę tak się z automatu przygotować całkowicie, wiecie, brwi, policzek, puder i tak dalej, no bo właśnie jeszcze nie wiem, co będę robiła. I myślę, że przejdę sobie do znalezienia jakiegoś pomarańczowego koloru, który tutaj znalazłby się na moich policzkach. Ja pierwsze co, to pomyślałam sobie o tej paletce, którą mam aktualnie w Project Pan, czyli Italian Spritz i ten kolor jest bardzo podobny do tego, co jest w książeczce i na mojej koszuli. Zobaczcie, zobaczcie, zobaczcie. No dobra, ten jest troszeczkę jaśniejszy, ale wydaje mi się, że są dosyć podobne. Nie mam jak tutaj tak przy sobie ich porównać, ale myślę, że wiemy, o co kaman. To chyba jednak delikatnie przypudruję sobie twarz, skoro chcę używać cieni. Na boki twarzy użyję sobie woalki. Niech tutaj ta skóra będzie wyglądała naturalnie. No będziemy iść pewnie w jakieś takie trochę artystyczne rzeczy, bardziej kreatywne, więc tutaj taki naturalny efekt na skórze będzie wyglądał fajnie, bo będzie przypominał trochę bardziej makijaż edytorialowy. A na środek twarzy użyję sobie próbki. Tutaj jest puder Chanel Universel Libre. Wklepię sobie gąbeczką. Zabieram się zatem za paletkę. Biorę taki większy, puszysty pędzelek i cień Feeling Saucy. On jest dosyć intensywny i troszkę ciemniejszy, więc ja sobie go odklepuję jeszcze na paluchu, na dłoni. I zaczynam wprowadzać. Tutaj wprowadzam sobie na kość jarzmową. To jest zawsze ryzykowne, że zrobimy sobie plamę, ale trzeba po prostu ostrożnie i stopniowo ten kolor sobie nakładać. Już mi się podoba, możemy już skończyć. Mega cute. Ale w ogóle zobaczcie taki make-up, taki totalnie minimalistyczny. Na zasadzie cera, troszkę bronzera i pod kolor ubrania właśnie taki róż. I tyle, nie? Taki minimalizm, że tam jakąś lekką brewkę, błyszczyk bezbarwny na usta. Fajnie to wygląda do sesji zdjęciowej, ale normalnie też do biedry generalnie bym w tym wyszła. Wezmę sobie trochę mniejszy pędzel, ale wciąż taki po prostu duży pędzel do rozcierania, ale już nie taki duży jak ten do twarzy. I wprowadzę sobie ten kolor trochę tutaj bliżej przy oczach, bo dużym pędzlem ciężko jest zbudować pigmentację mocną, bo on bardziej nam kolor rozprasza, więc wzięłam właśnie troszkę mniejszy pędzel, żeby tutaj sobie skoncentrować mocniej ten kolor. I już mam takie przeczucie, że chyba nie będę chciała takich ciemnych ust wcale robić, ale zobaczymy jeszcze, bo już mam, wiecie, coś tam w głowie się tam klaruje. I nie wiem, czy po prostu to wyjdzie tak, jak pierwotnie był jakiś tam plan. Mam taki pomysł, żeby skupić się mocniej na dolnej części oka, można powiedzieć, więc poprowadzę sobie jakąś taką prostą kreskę, może właśnie jakąś taką oliwkową, a tutaj pod spodem się będzie więcej działo i tutaj właśnie chciałabym ten jasny błękit nałożyć od tej strony, no z tej strony mamy ten pomarańcz, no i jeszcze dodam gdzieś tego turkusu, ale tak właśnie myślałam, żeby to wszystko było takie no prosto i tutaj tak, wiecie, do dołu mocno ściągnięte i poszukałam sobie tych kolorów, które mam w książeczce, więc tutaj będzie prawdopodobnie ta oliwka. Zobaczcie sobie porównanie kolorystyczne, że są dosyć zbliżone, więc mam tutaj oliwkę w paletce Undergrowth. Jak zwykle, słuchajcie, Cosmic Brushes mnie ratuje w znajdywaniu kolorów. Jeżeli chodzi o ten turkus, o ten kolor, to albo wezmę sobie ten też Cosmic Brushes paletka Delicious Delights, o ten kolor, albo jeszcze zobaczę po prostu, jak mocne będę i intensywny chciała, albo rąk mi brakuje, albo paletka NYX Ultimate, to jest Paradise Shock i ten turkusik. Zobaczcie, chyba ten nawet lepiej, tylko właśnie ten jest taki ciemniejszy, więc może ten na kreskę będzie dobry. Więc zobaczymy sobie jeszcze, który z tych turkusików wybiorę. I jeżeli chodzi o ten błękit, to ja tutaj sobie przygotowałam takie eyelinery z Mio. Tu jest taki właśnie baby blue i on się tak nazywa baby blue, ale on ma w sobie taką nuteczkę troszkę turkusu, że to jest taki
ciepły błękit, że to nie jest taki zimny niebieski, tylko taki cieplejszy odrobinkę. Dlatego pomyślałam, żeby może minimalnie pomieszać z taką subtelną zielenią. To jest miętowy. Mięt! I jeszcze znalazłam tutaj w paletce pastel Miami z Mexmo, odcień Martini. I on jest, wiem, że bardziej zielony, ale właśnie tak może do pomieszania, żeby stworzyć ten, bo wydaje mi się, że żeby stworzyć ten kolor, to trzeba pomieszać jakiś taki właśnie baby blue, delikatny, jasny, pastelowy baby blue z odrobiną zieleni. Więc tutaj sobie z tym baby blue za chwilkę pokombinujemy, bo chyba od tego sobie zacznę, że tutaj na dole, o tutaj nałożę sobie właśnie ten kolor. Czy to będzie coś takiego? Jeszcze więcej zieleni. Coś takiego. I to zrobiłam mieszając właśnie taki baby blue. Tu jest akurat właśnie paletka Delicious. Ten taki typowy baby blue, taki niebieski, wręcz on leciutko wpada w fiolet. I właśnie tego Martini tutaj tak więcej. Więc chyba tak sobie zrobię i tak sobie zacznę, że tą okolicę pod okiem sobie pokryjemy tym kolorem. Dużo tłumaczenia i kombinowania, ale powiem Wam, że mam niemałą podjarkę właśnie z szukania kolorów, które będą pasowały. Więc tutaj nakładam sobie miętowy baby blue, mieszam sobie dwa kolory. Na razie to będzie wyglądało dziwnie, ale trust the process. Zawsze. Nie oceniajcie za szybko. Teraz sobie pomyślałam, że mogłam pod to oko w ogóle nałożyć sobie jakiś taki turbo jasny korektor i wtedy ten pastelek by się jeszcze lepiej tutaj pojawił i miał taki bardziej intensywny kolor. No ale już za późno, już, że tak powiem, po ptokach. Tak to jest, jak się improwizuje. Czasami warto jest przemyśleć sobie dokładnie swoją koncepcję wcześniej i dopiero potem działać. Ale wiecie, nie ma tej dynamiki, tego, wiecie, eksperymentowania takiego. Mamy na razie walki ciepła z chłodem. I chyba polecę sobie teraz w stronę tej kreski, żeby tutaj sobie jakoś tak nakierować ten makijaż. I użyję sobie tej paletki Ultimate z NYXa. I będę sobie nakładać na mokro ten cień. I to nie będzie proste przy mojej budowie oka, ale postaram się. Łaskoczę. Chcę właśnie poprowadzić kreskę tu i tu, żeby mieć taką iluzję prostej kreski, prostej linii. Właśnie niesamowite, że jak uniosę powiekę, to ta kreska się wydaje taka w tym kierunku, a jak opuszczę, to jest prosto. I sobie to do dołu delikatnie rozcieram, żeby stworzyć też mocniejszy kontrast przy tym odcięciu. Powiem Wam, że póki co te kolory naprawdę fajnie ze sobą wyglądają, fajnie się prezentują. Ja nie czuję takiego momentu, że one tak się jakoś gryzą, że nic do siebie tutaj nie pasuje. Och, nie lubię tego momentu, strasznie mnie to łaskocze. Na razie nie przejmuję się za mocno tą górną krawędzią, bo właśnie planuję sobie później to jeszcze tak doczyścić jakąś, wiecie, chusteczką, płynem micelarnym i wtedy sobie też doczyszczę tą część, żeby było tak, wiecie, mocno też ten róż jakby odcięty w tym miejscu. Więc na razie skupiam się na dolnej części tego turkusu i staram się to ładnie tutaj rozblendować i będę chciała też pociągnąć to dalej, ale tak, żeby to było już takie rozmyte. Wiecie, o co chodzi. Mam nadzieję, że wiecie, o co chodzi, bo to są takie detale czasami ciężko opisać, szczególnie, że ja bądź co bądź improwizuję, więc też technicznie do końca nie wiem, co robię. Ja dzisiaj stosuję ten kolor w bardziej artystycznym makijażu. Muszę raz na jakiś czas taki artystyczny zrobić, bo inaczej zwariuję. Ale pomyślcie sobie o takich kolorach w jakimś użytkowym makijażu. Dajcie mi znać, jakbyście widzieli takie właśnie połączenie w makijażu na co dzień albo jakimś wieczorowym. A najlepiej to w ogóle zróbcie taki makijaż i oznaczcie mi na Instagramie, żebym mogła zobaczyć Wasze makijaże z takim połączeniem kolorystycznym. Chyba połączymy sobie te dwie linie. Chyba będzie miało to wtedy trochę więcej sensu. I rozcieram sobie tym pomarańczem trochę.
Okej, chyba spróbuję sobie teraz to wszystko tutaj doczyścić, żeby zobaczyć, na czym stoimy. I użyję sobie w tym celu mokrej chusteczki, którą owinę po prostu w palec. Przydałby się długi paznokieć tutaj, niestety brak. Albo stety. No to ja mam inny pomysł. Pędzelek owijam sobie w to z taką ostrą końcóweczką i doczyszczam. Przy takim czyszczeniu musimy wziąć poprawkę na to, że skóra nam się ciągnie, więc jak ją ciągnę, to ona się na przykład podnosi, no nie? Więc musimy mieć to na uwadze, żeby potem nie wyszły nam te linie krzywo. Tutaj sobie w ogóle wycieram ten pomarańcz i z tej strony też. Teraz muszę sobie wrócić do podkładu i troszeczkę wyrównać sobie skronie tam, gdzie zabrałam trochę tego podkładu. W ogóle muszę podpiąć sobie grzywkę. To za chwilę, że tutaj, gdzie sobie ściągałam chusteczką makijaż, dokładam sobie trochę podkładu. I w ogóle chyba całą powiekę zrobię sobie taką czystą, beżową, wiecie o co chodzi. Dobra, podepnijmy to, bo mnie już wkurza. Przejdę sobie teraz do brwi. Będę chciała je sobie tak wyczesać, wiecie, w takim stylu bushy brows. Używam sobie żelu Claresa True Glue Clear Brow Gel. Co ja w ogóle mówię? I będę chciała sobie zrobić takie, wiecie, postawione brewki. Dobra, proszę się tutaj ładnie przykleić. W ogóle powiem wam, że dla mnie proces twórczy, taki mocno kreatywny przed kamerą jest trudny. Ja widzę rzeczy inaczej, kiedy robię coś sama i po prostu sama sobie, wiecie, to wszystko obserwuję. A tutaj muszę, wiecie, robić, myśleć, mówić jednocześnie, sprawdzać, czy się wszystko nagrywa i czy jest ostre. I jakoś tak jest to trudniejsze, że jak wyłączam kamerę na przykład na chwilę, to nagle jakoś tak inaczej mój mózg zaczyna pracować. To jest w ogóle mega ciekawe, mega dziwne zjawisko. To mówię oczywiście o takich mega twórczych rzeczach, bo one wymagają często, wiecie, dużo przemyśleń, jakiejś precyzji, kombinowania i tak dalej. Brewki chyba sobie zostawię takie po prostu delikatne, jasne, tylko by się mogły przykleić już. Nie będę ich jakoś mocno przyciemniać, ale też nie będę rozjaśniać, bo miałam przez pewien moment taką myśl. No, może jednak zrobię, zobaczę jeszcze. Wyrównam sobie teraz tutaj kolor powieki i użyję sobie do tego podkładu błyskawicznego z Glam Shopu i ja go chcę tutaj wykorzystać w ten sposób, żeby mieć więcej jakby pola tutaj do tych kolorów, w sensie, żeby było lepiej te kolory widać. Jak zrównam kolor tutaj powieki, to zrobi mi się jeszcze jakby czystsza przestrzeń i wydaje mi się, że wtedy lepiej się te kolory tutaj uwydatnią. Jak widzimy, już się mocno świecę, tutaj też będę musiała coś z tym fantem zrobić, jakoś tak się ładnie tutaj powygładzać, żeby ten makijaż miał więcej z estetyki w sobie. No i jeszcze musimy dowalić sobie tą oliwkę. Tutaj jeszcze brakuje nam oliwki. No i widzę, że muszę sobie jeszcze tam dopracować tutaj troszeczkę blendowanie tu i tam. Ale to na spokojnie. Proces tworzenia twórczych makijaży często tak wygląda, że się skacze trochę z punktu w punkt, że robi się trochę oko, potem się przechodzi do brwi, potem się wraca do podkładu, potem znów do oka i tak się buduje stopniowo. Nie zawsze, ale często. Ten beżyk moim zdaniem zrobi tutaj robotę, bo się teraz wszystko wydaje bardziej czyste. Muszę chyba przejść do mojego pudru ratunkowego, czyli Irena Eris Matte and Blur. Puder ratunkowy, bo on faktycznie u mnie bardzo ładnie utrzymuje mat i po prostu, wiecie, o, przed chwilą się przypudrowałam, już się błyszczę, a po nim tak nie będzie, więc od razu nakładam sobie na czoło. Ok, i przechodzimy sobie do tej oliwki i myślę, aby wcisnąć ją tutaj jako taka plamka, ale tak, no plamka. O, tutaj taka kropeczka. Może trochę mocniej rozetrę to. Mega ciekawe są te kolory, naprawdę. Bardzo podoba mi się to połączenie. Dolne rzęsy wytuszuję sobie białą farbką i potem na tą białą farbkę nałożę właśnie ten oliwkowy kolor. Więc wyłożyłam sobie trochę, biorę szczoteczkę i tuszuję rzęsy. I póki jeszcze są takie lekko wilgotne, to staram się po prostu tym samym pędzelkiem, co przed chwilą używałam, doklepać sobie do rzęs ten cień. Ale zaczyna fajnie wyglądać.
bardzo teatralnie. Podobuje mnie się to. Musimy wydłużować sobie górne. Tutaj użyję sobie takiej granatowej maskary i tu się chyba będę koncentrować tylko na zewnętrznych rzęsach, czyli jakby tuszuję tylko połowę górnych rzęs, żeby nie stracić tego efektu tutaj takiej płaskości, bo jak wytuszuję rzęsy, no to one będą szły mi do góry i już nie będzie tego efektu, wiecie, zachodu słońca nad wodą. Widzicie to? To jest horyzont wody. Tu jest woda, a tu słoneczko takie się odbija. Tak w międzyczasie się zastanawiam nad kolorem ust. No i pierwotnie miałam zrobić taki jak tutaj, no nie? Ale zastanawiam się, czy nie będzie tutaj fajnie wyglądał właśnie taki kolor korektorowy na ustach, taki blady, żeby właśnie tylko to się tutaj wybijało nam na pierwszy plan. Za chwilę sobie to zweryfikujemy. Pomyślałam o pomadce z Glam Shopu w odcieniu Idealny Nude, ale jeszcze chyba wklepię w niego trochę korektora. I korektor? W korektorowych ustach nie podoba mi się, kiedy nagle taki kontur robi się delikatnie ciemniejszy, bo wybija się na przykład spod spodu nasz kolor ust, więc chciałabym sobie to zniwelować właśnie podkładem w kompakcie. Jak jest taki ciemny kontur, chyba że jest celowo, wiecie, konturówka położona ciemniejsza, no to wtedy spoko, ale jak jest taki ciepły kolor skóry wybijający się, to mi się to nie podoba. I dosłownie może po jednej takiej szerszej kępeczce, może po takiej długiej. I tak kładę trochę te rzęsy, żeby one też tutaj mi nie stały za wysoko, tylko właśnie się tak położyły bardziej poziomo. I teraz tak rozkminiam, czy nie chciałabym właśnie na usta nałożyć jakiegoś lekkiego koloru, w sensie na przykład na środek, albo rozetrzeć czymś tam, więc wiecie, nie ma co się zastanawiać, tylko trzeba po prostu spróbować, jak nie, to się wróci do pierwotnej wersji, więc zacznę sobie od zieleni, o której myślę, że może tutaj wyglądać dziwnie, ale ciekawie, więc nakładam sobie po prostu palcem ten cień, który nakładałam tutaj, centralną część ust. I zastanawiam się, co czuję w tym momencie. Czy mi się to podoba? Trochę mi się podoba. Trochę mi się to podoba. I pędzelkiem delikatnie rozetrę. Fajne. Fajnie to wygląda. Podoba mi się. I spróbuję dołożyć sobie też tej pomarańczy tutaj tak na środek. Czyli tę ognistą pomarańczkę. Teraz nie wiem, czy te usta nie wychodzą już za bardzo... jak to powiedzieć? Że ja już czuję takie trochę... Z jednej strony podobają mi się te usta, a z drugiej strony czuję taki przesyt w tym makijażu, że on już jest taki nawymyślany, że trochę dodaje takiego charakteru trochę niestylowego, kiczowatego. Nie wiem, jak to ująć, nie wiem, bo staram się swoje emocje wam przekazać, a ja sama nie wiem, co czuję. Czuję, że to już jest jakby trochę za dużo, że to już wygląda tak teatralnie, ale w takim złym stylu, w złym tego słowa znaczeniu. Nie twierdzę, że wygląda to źle, bo ogólnie ten kolor jest zarąbisty i ja bym chciała w ogóle taką pomadkę, ale jednak chyba pójdę w coś, co będzie jednak bardziej klimatem przypominało edytorial niż teatr. Każdy wizeżysta, jak zaczynał swoją karierę, no to miał taki epizod, no wiadomo, robienia jakichś sesji zdjęciowych, malowania do tych sesji zdjęciowych, klientki, modelki i budowało się swoje portfolio. I myślę, że każdy przeżył jakiś taki moment takiego makijażu, że wiecie, właśnie, że chciał się wykazać, ale trochę jednak nie wyszło, że było po prostu już za dużo wszystkiego. I właśnie tego staram się uniknąć w tym makijażu, żeby jednak nie było tak, że ja się za bardzo staram. Wiecie, o co chodzi? Żeby był taki efekt fajny, charakterny, ale jednak żeby to miało ręce i nogi i jakiś taki styl. I chyba wolę te blade usta. Zaraz sobie walniemy może jeszcze jakąś chłodną konturówkę. Tu mi przychodzi na myśl od razu ta konturówka od Brush Up w odcieniu 08 Cool Nude. On będzie tu mi imitował troszeczkę taki cień. Mogłam wziąć mleczną czekoladę. Wróć! Ona jest chyba troszkę delikatniejsza.
Jak sobie zaznaczę trochę ten cień tutaj, to te usta się tak całkowicie nie znikają z twarzy. I może jakiś błyszczyk? Chyba tego Luxa wezmę. Pomieszałam sobie te dwa eyelinery i powstał mi taki kolor, więc myślę, że bardzo podobny do tego, co mamy tutaj w książeczce. Do tego. Nałożę sobie ten liner tutaj w kąciku. Pociągnę też troszeczkę tu. I taką sondą robimy sobie trochę kropeczek. I miałam za kamerą tylko wykończyć makijaż i doprecyzować, a powstało mi coś takiego. Przede wszystkim zmieniłam rzęsy, przykleiłam je bardziej tak na zewnątrz, żeby właśnie mieć ten taki poziomy efekt. Przykleiłam też tutaj dolne takie zielone, pokolorowałam sobie na zielono. No jak zaczęłam kombinować z brwiami, to one ogólnie z daleka wyglądają kozacko. Trochę taki efekt, wiecie, drag queens, bo takie mocno uniesione. Tutaj są one mocno przyblokowane w tym miejscu, no ale powinnam ogólnie to zrobić klejem, żeby, wiecie, tak ładnie się przykleiły, a tak to jakby z bliska jest trochę kaszanka, ale z daleka powiem wam, że no robi taki efekt, wiecie, no inny, na pewno inny, bo mam inne brwi, więc od razu to wszystko wygląda inaczej. Także, moi drodzy, mamy skończony makijaż. Zobaczmy sobie jeszcze raz nasze połączenie kolorystyczne i porównajmy do tego makijażu. No myślę, że widać inspirację, widać, że te kolory się tutaj w tym makijażu pojawiły, więc kurde, podoba mi się ten makijaż. Naprawdę, gdyby nie ta kaszanka tak z bliska, to naprawdę, wiecie, daje mi coś zupełnie innego, zupełnie inny vibe niż do tej pory, niż zwykle. Jest podjarka. Fajnie, mega się jaram, ale czekam na wasze inspiracje tą kompozycją kolorystyczną, czyli błękit, turkus, ciepły, ciemny pomarańcz ceglany i oliwka. Proszę was o to, abyście pomyśleli, jak można te kolory zastosować. Może właśnie w delikatniejszym makijażu, bardziej codziennym czy wieczorowym, może mniej takim porąbanym niż mój, tylko takim, wiecie, troszeczkę bardziej po tej użytkowej stronie, a może jeszcze bardziej odjechany. Także czekam na wasze inspiracje, dajcie mi znać, jak dzisiejszy odcinek wam się podobał, czy chcielibyście zobaczyć jeszcze jakieś połączenie kolorystyczne z tej magicznej książeczki. Jeżeli tak, to zostawcie mi kciuka do góry i komentarz i widzimy się w następnym odcinku. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, pa pa!